The weight of painful memory is unbearable, so it often passes into oblivion. It remains as an unhealed wound. People may try to escape such memory, pretending they have no connection to it, but they are forever marked by it. What is worse, they may fail to recognize this. Our journey takes us through a number of Polish towns, the small and the minuscule. In each of them, before the Second World War, Jewish communities were often the majority or a significant part of the population. They shaped the history, culture, and economic potential of these towns. Today, there are no longer Jewish residents in the towns we visit, but traces of their presence remain, left by those who once lived here, even when those traces were violently destroyed or erased from view, not just during the war, but also long after it ended. Memory is so much more than physical remnants. Memory is heart, mind, and soul. Memory is knowledge and empathy. Remembrance is a duty. If we forget, we ourselves will be forgotten in the future. Osiem tysięcy Żydów z żonami i dziećmi, ze starcami i chorymi wtłoczono do zrujnowanej dawnej cukrowni Konstancja, 2 kilometry za miastem. Na podziurawionych strychach, w wilgotnych piwnicach, na wiszących schodach i w zwykłych, mokrych norach w ziemi upchano tysiące rodzin. Chodziłem po tych norach i błotnistych dziurach i nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak w tych warunkach mogli egzystować ludzie. Skąd w kutnowskich Żydach wzięła się taka nadludzka siła, taka moc, by tak się ścisnąć, tak skurczyć, że dla wszystkich starczyło miejsca na stojąco albo na siedząco. Ciemne, zabłocone piwnice wyglądały jak najstraszniejsze kazamaty. Człowiek w takim miejscu może przeżyć najwyżej kilka dni. Bożena Gajewska, walking around the center of Kutno, for years has been searching for places where Jews left their mark. Inconspicuous courtyards with characteristic windows and balconies, gates and doors once serving Orthodox or modern and assimilated residents. Windows through which conversations in Yiddish can no longer be heard, extinct here as in many other Polish towns. Looking into staircases and basements in search of the past, Bożena is undoubtedly searching for lost time. Not an easy task, even though the history of the Jews in Kutno is over 400 years old. An unusual presence and a painful absence. A phenomenon that has fascinated Bożena Gajewska, a regionalist and cultural animator. Ludzie nie są nauczeni tolerancji, nie są nauczeni, tej chęci zdobycia wiedzy o czymś innym, że to jest inne, a jak jest inne, to jest trudne, a jak jest trudne, to może lepiej o tym nie mówić. To są te konteksty takiej pracy przy poznawaniu, przy odkrywaniu tych żydowskich historii. Ale jest to fascynujące i jeszcze jest wiele do odkrycia. Myślę, że to jest nawet bardziej tragiczne miejsce w Kutnie, jeśli chodzi o historię żydowską, niż cmentarz. Cmentarz jest pustym polem po prostu, na którym stoi jeden pomnik upamiętniający
i to wszystko. Natomiast Konstancja to są budynki, które wyglądają dokładnie tak samo jak 80 lat temu. To miejsce wieje grozą, to miejsce jest straszne. So let the facts speak, behind which is individual human suffering. Let us not allow them to be obscured by historic statistics and factography. In June 1940, the German Nazis gathered the entire community of Kutno Jews into a disused and bombed-out sugar factory. Thousands of people vegetated on 2 hectares, struggling for a corner to survive, facing hunger and deadly diseases. Thousands did not survive this ordeal. There was only one well in the ghetto. This murderous operation took place in the shadow of a place that sounded like the most cynical irony, Konstancja. More than 6,000 women, men and children managed to survive until March 1942. A final journey awaited them, to the death camp Kulmhof am Neer. Before this happened, the Kutno ghetto was photographed by Hugo Jäger, Hitler's personal photographer. After the war, he sold his prints to Life magazine. Metoda na upamiętnienie jest niestety kosztowna, ponieważ w naszym przypadku jest to bardzo duży obiekt kubaturowo i powiem, że niestety, ale to jest zadanie, które w dużym stopniu wymyka się możliwościom finansowym miasta. Na pewno koncepcja, która obecnie została przygotowana przez Jerzego Heimara, związanego z firmą Cedrop, jest bardzo interesująca i świetnie będzie, jeżeli będzie mogła ona doczekać realizacji. Społeczność naszego miasta jest zależna tutaj od właściciela, od tego, co on zrobi z tym terenem i z tą pamięcią. To jest to miejsce, w którym powinniśmy zadbać o pamięć tysięcy ludzi, którzy w tych strasznych warunkach byli więzieni. Jak staję tam czasami w ciszy i patrzę na budynek getta i mam przed oczami fotografie, które zostały zrobione w tamtym czasie, 82 lata temu, to jest dokładnie ta sama fotografia, to jest kalka. Will the tragic place for thousands of Jews from Kutno get the commemoration it deserves? A large Polish meat company that bought the property has committed to it. One of Warsaw's architectural studios has drawn up a project to create a garden of remembrance here. However, this is difficult to imagine when visiting Konstancja today. All the more so as the designs and visualizations have not been seen by the local authorities, and representatives of the corporation refuse to talk about it for the time being. They will do what they want. They can destroy the buildings that were there, and they will do, certainly. I understand they promised to keep at least one building as it was, but that's all. That means the cemetery will be the last place with a Jewish belonging to Jews in Kutno. Czasami są to rzeczy właśnie bardzo trudne, które trzeba przepracować. One może stają się katarzis, może często po pewnym dopiero czasie, ale na początku może to być bardzo trudne do przyjęcia i do zaakceptowania. Myślę, że to może iść w różną stronę. Czasami może iść jednak do pełnego albo prawie pełnego wypierania. Niestety. Nie wszystko chcemy akceptować, nie wszystko chcemy przyjmować z przeszłości. Tak po prostu już jest z psychologią człowieka. Jest szczególnie zasadne w tym wypadku, aby w upamiętnienie mogły być włączone dużo silniejsze instytucje, jeżeli chodzi o oddziaływanie i myślę, że znakomicie by było, gdyby to była na przykład filia Muzeum Polin.
Mówi się na to miejsce ghetto. Ja zaś sądzę, że powinno się mówić tak, jak mówili o tym Niemcy. Niemcy, pisząc o tym miejscu, pisali Judenlager Konstancja, co jest udokumentowane w dokumentach archiwalnych, w księgach zgonów, które sami Niemcy pisali, gdy ktoś z getta, z tego obozu zmarł. The goodwill of a private investor will therefore determine whether a memorial garden for Holocaust victims will be created in the former Konstancja. But there is another place in Kutno that gives the impression of being forgotten. Józef Kutner, whose ancestors lived and worked in the town since the early 18th century, considers it the last place belonging to the Jews. The cemetery is located in the northern part of the city. For the history of Kutno's Jews and a modern diaspora, a unique place. Kiedy tych społeczności, które współtworzyły świetność miejscowości, współtworzyły krajobraz, klimat społeczny, wyznaniowy dawnej Polski, zabrakło. I wtedy zabrakło też pamięci o tych, którzy spoczywają w tych miejscach, które cały czas pozostają nekropoliami, terenami cmentarzy żydowskich. Te tereny po wsze czasy będą terenami cmentarnymi. Prowadziliśmy wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa taki objazd po całej Polsce oznaczania cmentarzy żydowskich, robienia wokół tego różnych działań edukacyjnych, które oczywiście są dla nas szczególnie ważne. Co jest niesamowicie istotne, Narodowy Instytut Dziedzictwa po raz pierwszy wykonał pełną inwentaryzację wszystkich cmentarzy żydowskich w Polsce. W związku z tym wiemy, jak teraz wygląda ta mapa, jak wygląda ta mapa potrzeb, tak? I rzeczywiście potwierdziło się, że mamy, już nie wchodząc w szczegóły, ale blisko 1200 cmentarzy żydowskich w Polsce. Like hundreds of others, the cemetery has a sad history. In 1946, just after the war, Holocaust survivors symbolically buried their loved ones here. The ashes of 8,000 Jews from Kutno rested in the ground. At that time, there were no longer destroyed or crumbled matzevots in the cemetery. Only emptiness accused the people who destroyed and erased the traces of the Jewish community. The victims were to be commemorated by a small memorial funded by the living. However, it too was destroyed, probably blown up, just a few days after its unveiling. This vandalism is quite common against Jewish cemeteries. You can see that in Europe everywhere. And except that perhaps at this time it was even more acute. And well, they don't want to be remembered that there were Jews here. That's it. Several decades of deliberate oblivion, contempt, devastation. Seemingly, Jewish cemeteries are today becoming an important part of the narrative of the history of Polish cities. For example, in cities such as Kutno. Polska w swojej właściwej istocie i prawda, w swoim właściwym charakterze była niemalże od zarania właśnie państwem wielokulturowym, wieloetnicznym, wieloreligijnym. Jest to bardzo ciężka praca do wykonania, żeby przywrócić tę pamięć o tej polskości, jaką właśnie ona była w przeciągu tych wszystkich stuleci, i potem można na tym budować. Dopiero wtedy, albo w dużej mierze, myślę, dzięki temu, można budować właśnie to poczucie, że to są współtwórcy naszego miasta, naszego regionu. W związku z tym to, co oni po sobie pozostawili, jest nasze. Jest naszym wspólnym dziedzictwem, jest naszym dziedzictwem po prostu. Open, lying on the city's walking trail. Józef Kutner,
whose many ancestors are buried here, is convinced that the cemetery needs to be walled off. Dog walking in the summer months a secluded place for open-air feasts, for this is often the reality here. Some people don't realize that walking their dogs inside this kind of area is not showing respect. Probably don't even realize they do it, but it's a profanation, yes. Ja nie podzielam tego poglądu, żeby w tej chwili, po tych kilkudziesięciu latach, po kilku pokoleniach, które nie traktowały tego miejsca jako miejsce cmentarne, żeby grodzić to miejsce, bo ono stwarza wtedy takie ogrodzenie, poczucie obcości, poczucie tego, czego nie chcielibyśmy. My jako fundacja, jako ci, na których spoczywa misja opieki nad tymi miejscami, uważamy, że właściwym postępowaniem jest utrwalanie świadomości, że to jest miejsce cmentarza. Niekoniecznie grodzenie tego 3-metrowym murem. Thanks to the work of people like Bożena Gajewska, the community is beginning to understand the importance of the destroyed Jewish cemetery. The memorial, which was erected here in recent years, is not only visited by Jewish descendants, also young Poles curious about the past. The case of the destroyed matzevot is an edifying example of joint work on remembrance. This is a warehouse in the industrial part of Kutno, where they are now stored in the care of the local museum. The shattered stones began to be inventoried decades ago by local regionalists. Photos of several hundred fragments later found their way to Józef Kutner. With the help of descendants of Kutno Jews scattered around the world, he put them together and reconstructed the names of the dead, among them his grandfather. Józef dreams of the moment when the matzevot are returned to their rightful place. This means that we can do something very easily to reconstruct the matzeva physically by transporting it to the cemetery and putting it on display, because we know how to do it. We have the modus operandi to reconstruct the matzevot and to put them in display, rather than doing a mix of pieces in a lapidarium. We can display a real matzevot nearly full. To jest duże wyzwanie niestety nadal, a więc to, co pozostało w sferze kultury materialnej po społeczności żydowskiej, aby również tym, aby dana lokalna społeczność potrafiła się tym zająć. Oczywiście najlepiej, jeżeli są to stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które najlepiej akurat w tym wypadku spełniają swoją rolę. Nic nie zastąpi autentycznej, społecznej inicjatywy i najlepszy nawet urząd nadal pozostanie urzędem w realizacji takiej misji. Józef Kutner in distant Netanya. Bożena Gajewska in Kutno. People with a passionate will to act, kind of volunteers of remembrance. It is very valuable that they have allies and friends in the local authorities. Today, Kutno's Jewish history is not allowed to be forgotten, thanks to the brilliant initiatives of city and social activists. A festival and a literary competition named after Shalom Ash, a painting panorama of the city's history highlighting prominent Poles and Jews. Street names, commemorative plaques. It is hoped that in the coming years the cemetery, stripped of its tombstones, and the still awe-inspiring Konstancja, the last home of thousands of Kutno Jews, will be associated with memory rather than oblivion.